No, niejednokrotnie słyszałem taką opinię i wszyscy słyszeliśmy i chyba uzasadniono, że trudno zrozumieć tutaj te wszystkie nasze wydarzenia, jeżeli się nie ma tej świadomości sytuacji, którą miał tutaj Kościół i którą się właściwie tej władzy nigdy nie udało jakoś złamać. I druga sprawa to jest to, że nigdy też nie doprowadzono do pełnej kolektywizacji. Ta pierwsza rzecz jest dla mnie o tyle zrozumiała, że rzeczywiście Polska jest krajem w tak ogromnej przewadze katolickim, że wszelkie projekty na jakieś tutaj uporządkowanie sytuacji społecznej i na jakiś czas, nim będzie można Kościołowi skoczyć do gardła, wymagały jednak pewnych ustępstw. I trzeba pamiętać, że jednak na przykład Tygodnik Powszechny istniał aż do śmierci Stalina, czyli bardzo późno rozpędzono redakcję i tygodnik oddano w ręce Paksu, w ręce organizacji kolaborującej przecież z rządem. W sytuacji, kiedy już wszelkie niezależne pisma już dawno nie istniały, chociażby mające cień niezależności. I to jest dla mnie dosyć zrozumiałe, że organizacja będąca w Polsce tak potężna jak Kościół, z takim masowym poparciem, musiała być traktowana bardzo ostrożnie i w rękawiczkach. Oczywiście byłoby to tylko do pewnego czasu, ale nigdy taki czas nie nadszedł, kiedy można byłoby to inaczej rozgrywać. Natomiast ja nie bardzo rozumiem, dlaczego w Polsce nie udała się kolektywizacja. To znaczy, ona się do pewnego stopnia oczywiście udała i kiedy Gomułka doszedł do władzy, to spółdzielnie zaczęto dosyć masowo rozwiązywać. Niemniej jednak w tym momencie bynajmniej jeszcze nie było tak, że już tylko kołchozy były w Polsce. I tego nie bardzo rozumiem, bo chłop oczywiście był bardzo oporny, ale nie było zapewne tak, żeby chłopi na Węgrzech, czy w Czechach, czy na Słowacji, żeby z taką wielką radością do tych kołchozów wstępowali. Dlaczego w Polsce to się nie udało? Czy to tylko temu oporowi chłopskiemu można było przypisać? Na to nie umiem sobie odpowiedzieć właściwie. Dlaczego? Ale takie były fakty i to bardzo zmieniało jednak oblicze Polski w stosunku do innych krajów tego obozu. Jednak sytuacja taka, kiedy miliony ludzi, bardzo co prawda uzależnieni od tego aparatu gospodarczego, od tego, czy gwoździe dostaną, czy nie dostaną, czy tam jak Lewi chce wybudować, czy dostanie pozwolenie, czy nie. Ale jednak mimo tego uzależnienia, jednak mający znacznie większą swobodę niż wtedy, gdyby byli w kołchozach. To musiało wpływać na całe życie społeczne, a również i tym samym polityczne. Ale powtarzam, nie bardzo umiem sobie wytłumaczyć tego fenomenu.